Konieczność rozwiązania problemu wynikającego z zasolenia rzek poprzez odprowadzanie do nich ścieków z kopalni była sygnalizowana już w czasie obrad Okrągłego Stołu w roku 1989. Przez 33 lata w zasadzie nic się w tej materii nie zmieniło. W tej chwili największym problemem tutaj na Śląsku jest występowanie złotej algi. Złota alga nie pojawiła się tutaj w sposób przypadkowy. Pierwszym czynnikiem, który spowodował, że ona tutaj występuje, to są zmiany klimatu, a drugim to jest działalność ludzka, przede wszystkim odprowadzanie słonej wody z zakładów górniczych, która do tej pory nie była w żaden sposób praktycznie regulowana. Doprowadziło to do sytuacji, że złota alga mogła się namnożyć i po prostu spowodować katastrofę ekologiczną, którą obserwowaliśmy w roku ubiegłym. Przykładem tego właśnie, co dzieje się tutaj na Śląsku, jest rzeka Bierawka, która w okresie letnim, zwłaszcza kiedy stany wód są niskie, prowadzi tak słoną wodę, że można w niej spokojnie kisić ogórki, bo ilość soli w 1 decymetrze sześciennym przekracza 6 gramów, czyli jest ponad łyżeczkę. I ta woda, jak sobie zdajecie sprawę, do niczego się nie nadaje. Także projekt, który tutaj powstał, utworzenia zbiornika Kotlarnia, nad którym jesteśmy, i wypełnienia go tą słoną wodą, po prostu spowoduje to, że będziemy mieli ogromną wylęgarnię algi, bo powstanie słone szambo. Dlatego jeśli nie podejmiemy działań dotyczących właśnie ograniczenia zrzutu ścieków zasolonych, zmiany norm dopuszczających odprowadzanie ścieków zasolonych, innej formy wydawania pozwoleń wodnoprawnych, to na Śląsku będą generować się dalej problemy, które będą rzutować na całe dorzecze Odry i możemy się spodziewać, że wcześniej czy później dojdzie do kolejnej katastrofy, takiej jak miała miejsce w roku 2022. Aby zapobiec w przyszłości pojawieniu się złotej algi, namnażaniu się złotej algi, musimy wprowadzić cały szereg działań, spośród których takie najważniejsze to jest po pierwsze ograniczenie zrzutu wody zasolonej i zmuszenie kopalni do budowy systemów retencjonujących wodę, tak żeby można było tą ilość odprowadzanej wody słonej regulować. Sprawa druga to jest zwiększenie opłat za odprowadzanie ścieków w ogóle, a słonej wody przede wszystkim, dlatego że w tej chwili są one śmiesznie małe, więc kopalniom bardziej opłaci się spuszczać słoną wodę niż inwestować w systemy oczyszczające tą wodę przed odprowadzeniem do odbiorników. Kolejną sprawą jest zmiana limitów dopuszczalnej zawartości soli w ściekach. W tej chwili wynosi on 1000 mg na decymetr sześcienny, co już samo w sobie powoduje, że woda jest mocno zasolona. Dlatego te limity powinny być zmniejszone i nie powinny przekraczać 500 mg na decymetr sześcienny tych ścieków odprowadzanych. Bardzo istotnym działaniem jest też zmiana sposobu przyznawania pozwoleń wodnoprawnych, tak żeby uwzględniały one ilość soli, która trafia do rzeki z wszystkich zakładów, na co wskazuje zarówno ekspertyza wykonana na zlecenie Koalicji Ratujmy Rzeki, jak również raport NIK, który wyraźnie wykazał, że w majestacie prawa i ze względu na wadliwie skonstruowany sposób przyznawania pozwoleń wodnoprawnych ilość soli w Odrze i w kanale gliwickim przekroczyła kilkadziesiąt razy wartości dopuszczone. I jeśli to prześledzimy na mapie, Odra wpływająca do granicy państwa ma zasolenie na poziomie około 500 mikrosiemensów. Po dołączeniu się kolektora Olza, czyli tuż poniżej granicy, ma już zasolenie około 1100 mikrosiemensów. Potem do Odry wpływa rzeka Ruda, która podwyższa zasolenie do około 1700 mikrosiemensów. Potem Bierawka, o której już wcześniej mówiłem, i ona podwyższa zasolenie Odry do około 2200 mikrosiemensów i następnie tuż poniżej ujścia Bierawki dołącza się kanał Gliwicki i Kłodnica i tutaj zasolenie Odry wzrasta już do 2500 mikrosiemensów. Czyli jak widzicie na tym przykładzie zasolenie Odry wzrasta na odcinku około 100 km ponad czterokrotnie i tutaj na końcu, w końcowym odcinku daje już warunki do występowania masowych zakwitów złotej algi. Dlatego konieczna jest zmiana sposobu wydawania
wydania pozwoleń wodnoprawnych, tak żeby właśnie to zjawisko kumulowania się zanieczyszczeń uwzględniać. Jeśli chcemy, żeby sytuacja się poprawiła, nie możemy działać tak, jak dotychczas działało Ministerstwo Infrastruktury, czyli zbijać termometr po to, żeby nie widzieć choroby, czyli usuwać wskaźniki i podwyższać normy. Musimy działać zupełnie odwrotnie niż ministerstwo, to znaczy zaostrzyć normy i nadzór nad podmiotami odprowadzającymi ścieki, zarówno w zakresie ich jakości, jak i ilości tego, co wpuszczają do naszych wód. Musimy odejść od systemu kontroli, który polega na tym, że zanieczyszczający kontroluje się sam, na rzecz niezależnego systemu kontroli i nadzoru, który będzie w pełni oceniał to, czy zanieczyszczający wywiązuje się z pozwolenia wodnoprawnego, czy też nie. Bez tego nie opanujemy problemu.